Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego unboxingu nie będzie czołg, żaden pojazd. Jak widzicie, będzie to samolot konstrukcji radzieckiej MiG-3. Najnowszy model od firmy Armory Models. Jest to firma dobrze znana fanom, którzy do tej pory sklejali modele pojazdów, ponieważ Armory produkuje bardzo dużo elementów żywicznych do pojazdów, ale również do samolotów. No i od niedługiego czasu, co jakiś czas wypuszcza również modele plastikowe. I dzisiaj mamy model samolotu w skali 1,72, który ukrywa się pod numerem katalogowym. Proszę bardzo, 72011, o tak. I jest to, posłuchajcie, późna wersja samolotu MiG, ale tak naprawdę ten samolot myśliwski został opracowany w biurze konstrukcyjnym Polikarpowa i miał być MiG-iem, znaczy miał być samolotem Polikarpów I-200. Jednak i to jest samolot, który był projektowany pod koniec lat 30., a na skalę masową został produkowany tuż przed wybuchem wojny ojczyźnianej, tak? Czyli tutaj jak już sojusznik Niemcy hitlerowskie, sojusznik Związku Radzieckiego stwierdził, że nie będą sojusznikami, więc zaatakował Rosję sowiecką. I posłuchajcie, jest to konstrukcja, tak jak mówiłem, biura Polikarpowa, ale ta konstrukcja została ukończona przez biuro Mikojana i Gurjewicza. Rozpoczęła się praca nad samolotem, pierwszym samolotem tak naprawdę Mikojana i Gurjewicza od MiG-1, który przeszedł następnie w kolejną fazę rozwojową i został nazwany MiG-3. Tu my mamy późną wersję tego samolotu. Jest to oczywiście konstrukcja myśliwca jednomiejscowego, jednosilnikowego, dolnopłata oczywiście, o konstrukcji tutaj mieszanej i napędzany, no jak widzimy zresztą, po przodzie samolotu silnikiem jednorzędowym. I był to najliczniejszy spośród nowoczesnych myśliwców radzieckich w chwili ataku, posłuchajcie, Niemców na ZSRR. I był on masowo produkowany od 1940 roku do końca 1941 roku. I teraz zaraz się zdziwicie, jak to było. Zobaczcie, od 40 praktycznie rok niecały i Sowieci używali ich głównie na początku właśnie okresu wojny niemiecko-radzieckiej. I uwaga, ogółem wyprodukowano 3172 myśliwce MiG-3. A wraz z MiG-ami 1, no to było około ponad 4000 i był to pierwszy samolot noszący właśnie sygnaturę biura Mikojana i Gurjewicza, czyli po prostu MiG był pierwszy, tak naprawdę MiG pierwszy można powiedzieć. Tak prezentuje się pudełko. Na krawędzi tej szerszej mamy pokazane dwa malowania. Z drugiej strony mamy napis, co zawiera zestaw, że jest dla młodzieży 14+. No i że zestaw składa się, zawiera elementy plastikowe, jak i również fototrawione oraz oczywiście kalkomanie. Bardzo porządne pudło. To jest standardowo, ja widzę, że w tej chwili ICM, Mini Art, Zvezda tak samo pakują w ten sposób modele, czyli w sztywne kartonowe pudełko, żeby ono nie uległo, model nie uległ uszkodzeniu. Bardzo fajne to jest, no tutaj akurat ten pęka. I wyjmujemy zawartość. Posłuchajcie, o rany boskie, jaka instrukcja. To jest pierwszy mój model w ręku samolotu od, posłuchajcie, Armory. W
torebce strunowej mamy elementy plastikowe, jak i również zapewne tam na tekturce coś jeszcze jest. No i tutaj mamy arkusz kalkomanii. Zaraz zobaczymy, dedykowany oczywiście do tego samolotu. I patrzymy, najpierw zaczniemy od instrukcji. Bardzo duży format, powiem Wam, bardzo ładnie wydrukowany na kredowym papierze. Instrukcja. Mamy, więc już robi dobre wrażenie na mnie ten model. Mamy oczywiście informację, co to jest za model. Taka nazwa, powiedzmy, tego modelu, czyli krwawy 41 rok. Mamy wymiary tego samolotu i uwaga, zestaw zawiera 116 elementów plastikowych i 25 elementów fototrawionych. Skala 1,72. Powtórka modelu z ilustracji, ale powiem Wam cały układ, no wygląda ta instrukcja jak katalog. W środku mamy dodaną, widocznie nie zapomnieli o oddzielnej stronie, format widocznie, ilość stron. Mamy dodatkowo wkładkę, to jest na jednej stronie wydruk, gdzie mamy wykaz zawartości pudełka po prostu. Czyli widzimy, że mamy raz, dwa, trzy szarego plastiku, czwartą małą ramkę z oszkleniem i tu już duży plus. Mamy w dwóch wersjach to oszklenie, w dwóch wariantach, inaczej nie wersjach. A mianowicie możemy wkleić kabinę, tutaj oszklenie do kabiny w jednym kawałku, ewentualnie możemy zrobić, najprawdopodobniej możemy zrobić kabinę otwartą po prostu. Tutaj mamy jeszcze jakieś elementy, widzę, przezroczyste, czyli najprawdopodobniej celownik, jak i również oszklenie reflektorów samolotu. Mamy tutaj również blaszkę fototrawioną, no i duży plus, naprawdę wow, szacun. Mamy również, z tego wynika, że to są kalkomanie maskujące do zamalowania oszklenia. Ramka C mnie zaciekawiła teraz tak podczas oglądania. Pewne elementy są wyszarzone, czyli tu jest raz, tak mi się wydaje przynajmniej. Czyli możemy liczyć, że będzie inna wersja też MIG-a trzeciego, możliwe, że wczesna, ewentualnie MIG pierwszy będzie. Nie wiem, jakie są różnice konstrukcyjne, bo może się okazać, że on tam delikatnie na przykład różnił się silnikiem, tak? A nie samą bryłą, geometrią kadłuba z szydą. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tu mamy inne rury wydechowe, jak i również jest to inna, posłuchajcie, deska rozdzielcza. No i to jest cała rozpiska zawartości pudełka, czyli to, co znajduje się w torebce foliowej. Bardzo fajny papier kredowy, no i widzę, że tutaj jest naprawdę łopatologiczna instrukcja, bardzo dobrze rozrysowana. Nie powinien nikt mieć problemów ze sklejeniem tego. I teraz tak właśnie patrzę, że tu mamy oznaczenia C9, ramka C, 19 element, ale mamy też czwórki takie, czyli najprawdopodobniej, tutaj, czyli to jest najprawdopodobniej oznaczenie po prostu elementów fototrawionych. Czyli mamy czwórkę jakąś, coś, pasy mamy, więc to, co jest cyfra na czarnym tle, białe cyfry na czarnym tle, no to oznacza, że są to elementy fototrawione. Super. Bardzo czytelna instrukcja. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie powinien nikt mieć problemu z rozczytaniem tej instrukcji. Poszczególne etapy, jak i również etapy malowania, zapewne wiedzą wszyscy o tym. I no, widać, że jest to naprawdę bardzo ciekawy model. Powiem Wam, że nie pamiętam, czy jest wyprodukowany MiG trójka w 7.2, ta późna wersja. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy w każdym razie model. Tu widzę, że przy podwoziu musimy jakieś elementy sobie dorobić. Dokładnie pewnie chodzi o podpórki amortyzatora. No i powiem Wam, tu mamy dwie wersje,
czyli możemy zrobić opcjonalnie z zamkniętym, tak jakby do startu, tak, zamkniętym osłoną tylnego koła, lub otwarty mamy opcjonalnie. Tak samo mamy opcjonalnie osłonę śmigła. Nie wiem, na czym polega ta opcjonalność, czym to się różni, więc jeżeli ktoś wie, na czym to polega, fajnie by było, gdyby mógł się w komentarzach pochwalić swoją wiedzą. Z góry dziękuję. Dalej, co oglądamy? O rany, posłuchajcie, masa malowania. To mamy te najbardziej chyba popularne malowanie z pewnego okresu wojny, czyli tak zwane wczesne malowanie radzieckich samolotów. To dwubarwne. Tu mamy bardzo też ciekawe malowanie i zaraz luknę, gdzie ono było stosowane. Ale nie, wiecie co, nawet to malowanie jest bardzo też fajne, takie przypominające trochę japońskie malowanie. Ale to jest wszystko, tak widzę, Charków, co tu dalej jest, Morze Czarne, Moskwa, lato, gdzieś tam region, tutaj będzie tak samo region Moskwy, czyli tu mamy, posłuchajcie, Czarne Morze. Ale dlaczego tu jest białe, są gwiazdy, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jest to samolot floty czarnomorskiej, tak jakby, no właśnie, White Star. Możliwe, że tak ktoś pomalował. Nie wiem dlaczego, może czerwonej farby nie było, a nie jest to na pewno malowanie pilota amerykańskiego. Mamy tak samo tutaj, posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe, żółta 32, zdobyty przez Niemców samolot. Moskwa, Leningrad. Pilot konkretny, tu jest biała piątka jednego z pilotów, możliwe, że jeden z asów. To jest ten zdobyczny niemiecki, a tutaj mamy z napisem i też okręg moskiewski, okręg leningradzki. Tutaj nie wiem, o co chodzi z tym malowaniem. Co dalej mamy? A dalej mamy koniec. Mamy adres do Armory, znajdujący się chyba w Stanisławowie, znaczy nie, przepraszam, w Iwano-Frankijsku. Dawniej Stanisławów. Czyli tak, teraz odkładam sobie instrukcję. No i co tu mamy? Co tu mamy w torebeczce? Pewnie dużo dobrodziejstwa. Pamiętajcie o tym, że tak jak wspominałem, Armory jest bardziej firmą produkującą masę elementów z żywicy. Aktualnie są to już modele 3D. A to jest taka jakby dodatkowa produkcja. Myślę, że to się przekształci w bardziej rozbudowaną produkcję ze strony Armory i Tarasa Karabyna, że to będzie troszeczkę więcej tych modeli. O właśnie, i powiem wam, tu mamy bardzo ciekawe rzeczy. Tak, to jest kalkomania. No jeżeli chodzi o, posłuchajcie, tą blaszkę, no to nie jest jakiś olbrzym, kolos. Blaszka nie jest za duża, ale posłuchajcie, jest. Tak prezentuje się sama blaszka. Mamy kilka elementów do wnętrza samolotu, pewnie jakieś elementy też na zewnątrz. Mamy też pasy również i to jest dedykowana blaszka do MiGa 3. Tu mamy, tak, jednak to wyjmę oszklenie, zobaczymy. O właśnie, to jest bardzo istotna dla wielu osób rzecz. Jest to mianowicie taśma maskująca, którą naklejamy na elementy, których mamy nie zamalować, jeżeli chodzi o oszklenie samolotu. Niestety mamy tylko jedno, jak ktoś już naklei na pełną kabinę, no to będzie miał trochę problem z przeklejeniem tego na oszklenie z elementów. A mogłyby być dwa takie arkusiki. A to jest właśnie oszklenie. Zobaczymy sobie oszklenie, no i mamy kalkomanię. Jak klarowność tego? Powiem wam, że jest ok. Nie jest to połysk, jest to taki półmat.
jeżeli chodzi o ten plastik. Przesunę ramki, żeby tutaj po prostu nie głupiał obiektyw. Tak się prezentuje. Pewna osoba zapytała się, dlaczego mam czarne rękawiczki do unboxingów, zacząłem stosować. A dlatego, żeby było widać to, co pokazuje plastik, czarne tło, czarne rękawiczki, żebym was paluchami nie rozpraszał w kolorze cielistym. Powiem wam, mogłyby być troszeczkę lepsze te szybki, ale powiem wam, no to pamiętajcie, no jak samolot sobie stoi gdzieś tu, nawet dalej, bez przesady. Jak ktoś się uprze, to sobie dopolaruje, ale fajnie to wygląda. Mam bardzo fajny detal karoserii, znaczy, no tak w sumie, samolotu też. Teraz lukniemy sobie na kalkomanie. Wszystkie są matowe i uwaga, kto to robił te kalkomanie? Bo mi się wydaje, że tak jakby to był karton, nie wiem kto to zrobił. Ale w każdym razie tak, dekalsy są matowe. Tu mamy o Zarodinu na przykład napis. Tak samo mamy bardzo charakterystyczny też mig właśnie z tym napisem Zarodinu. Często bywa pokazywany w różnego typu książkach. I tu mamy, proszę bardzo, prezentuje się. Tu jest piątka i powiem wam, że piątka jest w dwóch, tak mi się wydaje, tak jedna piątka, przyjrzyjcie się, tu jest piątka i tu jest taka stylizowana, ładny alfabet napisana. No i mamy następnie tutaj, fajnie jest, że widać, że te cyfry, no pamiętajcie, że to nie były szablony, tylko raczej było z łapy, z pędzla malowane. I naprawdę fajnie są te kalkomanie właśnie zrobione. I mamy 3 rodzaje kalkomanii czerwonych gwiazd. Mamy samą czerwoną gwiazdę z żółtą obwódką dookoła lub z czarną. Mamy też oczywiście te dodatkowe same czerwone gwiazdy. Tu mamy białe, no i numery. No powiem wam, że wygląda to naprawdę profesjonalnie. Modelu plastikowego od Armory nie sklejałem jeszcze. Wygląda na bardzo dobrej jakości short run. I teraz posłuchajcie, co tu mamy. Tutaj wypadła osłona śmigła. Prezentuje się tak. Gdzie jest środek kamery? Tu jest. Bierzemy sobie ramkę. Nie, wiecie co? Polecimy sobie alfabetycznie. Tylko ten alfabet by mi się przydał jeszcze. Dobra. Ramka C. Tu jest bardzo dużo drobnicy, elementów. No powiem wam, że trzeba będzie troszeczkę poczyścić. Nie jest to taki czysty odlew. O, i tu są właśnie te elementy, których nie używamy. Raz, dwa. Czyli 2, 4 nie używamy i 40. Pozostałe, ale ładnie są te, powiem wam, że bardzo ładnie szczegół, jest bardzo dużo elementów, nie jest to żaden uproszczony model. Pewne elementy trzeba będzie sobie troszeczkę papierem ściernym przyszlifować. Z tym piłowaniem to trochę przesadziłem. To jest element fotela. Wygląda to naprawdę sympatycznie. To jest, powiem wam, Armory, tak jak spora część firm, głównie ukraińskich, shortrunowych, to powiem wam, tu jest jakościowo, to jest takie właśnie AC Digital Design. Fajnie to wygląda, powiem wam. Ale nie polecę osobom takim nie do końca zaawansowanym sklejaniu przyzwyczajonych do modeli First Fighta, trochę może bardziej skomplikowanych.
może być problem. Ramka B, czyli od tyłu lecimy. Ramka B tutaj mamy. No i tu jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo tu mamy, to są maski, to co znajduje się przed pilotem i mamy dwa rodzaje i w instrukcji jest to opisane jako opcjonalnie. Powiem wam, tak się przyglądam, jest różnica. Ten element i ten element. Widzicie, tu są wyloty. Ten ma tylko 2, a ten ma aż 3. A na instrukcji są podane opcjonalnie. Tu mamy elementy, właśnie tu mamy, o właśnie, posłuchajcie, miały być dwie osłony śmigła, a są 3. No i teraz sobie, proszę bardzo, obejrzymy elementy. Fajnie wykonane, ale tutaj widzę, no po prostu są jednak takie nadlewki delikatne, no, które trzeba tutaj akurat już nożykiem usunąć. Ale na przykład kratownica klatki jest bardzo czysto zrobiona, z bardzo ładnym detalem. Fajnie, że na przykład stateczniki tutaj, te lotki takie, są zmatowione, w porównaniu są bardziej matowe niż pozostałe elementy. Od drugiej strony tak się prezentuje. Śmigło mamy jedno. Nie ma wersji innych śmigieł. Bardzo fajnie widzę, łączenie jest kół zrobione, zaplanowane, żeby nie było problemu z połączeniem ich. Kurczę, nie, jeszcze jedna. No i tu mamy elementy kadłuba oraz skrzydeł i powiem wam, że fajnie to wygląda. Ale jeżeli chodzi o detal, jest tego masa, to powiem, ja widzę wszystkie, powiedzmy, tu są podziały linii, są też otwory zasłonięte, ale nie jest to bardzo głęboki wzór i trzeba by było ostrożnie naprawdę nie malować 2-3 warstwami, chyba że bardzo cieniutkie warstwy, ale jest naprawdę bardzo ładny detal tego modelu. Kadłub. No są elementy chyba, które trzeba będzie usunąć albo i nie. Powiem wam, nie wiem. Chyba nie. Chyba nie. To są elementy, które pozostają. Od wewnątrz mamy taką wstępną kratownicę, ale mamy też tą oddzielną. No i od wewnętrznej strony tak się prezentuje model. Czyli powolutku. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Skrzydełko od spodu. Skrzydło lewe. Skrzydło prawe. No i kadłub. No i posłuchajcie, to wszystko. To wszystko, jeżeli chodzi o zawartość MIGA od Armory. Proszę was o lajki pod filmem, znaczy o zaznaczenie lajków z palcem do góry. Liczę na komentarze. Oglądajcie też reklamy. One dosłownie chwilę trwają, więc nie denerwujcie się. Zróbcie sobie kawusie, siadacie, oglądacie spokojnie. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście model jest dostępny w sklepie. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia. Pozdrawiam, do następnego unboxingu. Cześć!